Myślę, że większość z nas, może nie wszyscy, ale myślę, że bardzo, bardzo wielu z nas życzy sobie mniejszej ilości problemów. I w związku z tym mam dziś dla Ciebie podarunek. Taką historię, która mnie zainspirowała i myślę, że zainspiruje Ciebie. Posłuchaj, jak to zrobić, żeby mieć mniejszą ilość problemów. Wstałem dziś wcześnie rano. Nie miałem za bardzo na to ochoty, ale postanowiłem, że pójdę pobiegać. Postanowiłem przebiec 8 kilometrów brzegiem morza. Gdy osiągnąłem dystans 6, zacząłem się zastanawiać, czy nie zakończyć biegu. Przecież nikt by się o tym nie dowiedział. Nie zrobiłem jednak tego, ponieważ chciałem uszanować obietnicę, którą złożyłem samemu sobie. To jest dla mnie też bardzo ważne. Kiedyś tego nie rozumiałam, nie umiałam, ale dzisiaj to doskonale rozumiem i to jest bardzo, bardzo mocne. Jak się składa obietnicę, czyli coś sobie postanawiasz, jakąś decyzję podejmujesz, to jest obietnica złożona samemu sobie i tej obietnicy bezwzględnie trzeba dotrzymać. Żadna inna obietnica nie jest tak ważna, jak złożona samemu sobie. Tak ja myślę. Masz prawo się z tym nie zgodzić. Co dalej? W rezultacie nie tylko przebiegłem te zakładane 8 kilometrów, nie tylko, ale kontynuowałem bieg jeszcze przez 500 metrów. To jest właśnie to, jak sobie dotrzymujemy danego sobie samemu słowa. Czułem się świetnie ze świadomością, że dotrzymałem złożonej sobie obietnicy. Jeśli jeszcze tego nie doświadczyłeś, albo Ty nie doświadczyłaś, to zapewniam Cię, że tak jest. W moim przypadku też to się absolutnie z tym zgadzam. Taka jest właśnie prawda. Ta historyjka jest nieco dłuższa, ale troszkę ją skrócę. Podczas biegu pan tutaj spotkał sympatycznego mężczyznę w średnim wieku, przywitał się z nim, ponieważ zdawał sobie sprawę, że jak ważne jest nawiązywanie kontaktów. Wiedział, że to dzień dobry poprawi mu humor. I tak właśnie było. Później w końcu dotarłem na plażę. Tutaj dopadły mnie wątpliwości. Świeciło słońce, ale woda miała niską temperaturę, ponieważ był środek zimy. Zawahałem się, ale w końcu zanurkowałem. Zarówno w dosłownym, jak i w przenośnym tego słowa znaczeniu. Postanowiłem, że przez chwilę doświadczę niewygody, by czuć się lepiej przez resztę dnia. O tak, tak to właśnie wygląda. Chwilowa niewygoda, a potem jest efekt taki, że wow. Wiedziałem bowiem, że kąpiel poprawi mi nastrój. Często wybieramy łatwe wyjście, ponieważ chcemy uniknąć dyskomfortu. Ja wprawdzie morsem nie jestem i nigdy nie będę, ale rzeczywiście takie niewygodne, niekomfortowe rzeczy przez chwilę przynoszą potem takie efekty, że naprawdę warto je podejmować. Spróbuj, naprawdę polecam. Zobaczysz, przyznasz mi rację, jak spróbujesz. I co dalej? Ten pan mówi: nie zawsze wiedziałem wszystko. Nie nauczyłem się tego w domu i w szkole. W dzieciństwie zawsze miałem wrażenie, że czegoś mi brakuje. Zawsze czekałem na bycie wybranym, ale nigdy sam nie dokonywałem wyborów. W mojej głowie nieustannie pojawiało się pytanie dlaczego? Dlaczego życie jest dla mnie takie niesprawiedliwe? Pamiętam, że często czułem się nieszczęśliwy. Czy zadajesz sobie takie pytanie? Bo ja sobie zadawałam. I rzeczywiście, dlaczego? Dlaczego? I tak czekałam, że się coś samo może zmieni. Nie zmieniło się. W tamtym czasie bardzo cierpiałem, ale nie zdawałem sobie sprawy, że działo się tak, ponieważ mój ból i ja staliśmy się jednością. Nie zawsze czuję się jak w raju. Często nie udaje mi się osiągnąć rzeczy, które zaplanuję. Lecz nawet jeśli upadam, wstaję. Otrzepuję się z kurzu i zaczynam od nowa. Uczę się na swoich błędach. Bo każdy problem jest podarunkiem. Brzmi tak jedno z powiedzeń, jednak wielu ludzi pozbywa się tych podarunków, tych problemów, zanim jeszcze je otworzą. Nauczyłem się otwierać podarunki od życia i jest jeszcze inne powiedzenie, które autor lubi. Nie życz sobie mniejszej ilości problemów. Życz sobie większych umiejętności. I
I to jest to. Nigdy tych problemów w życiu nie będzie mniej, nie będą mniejsze. Jakby na to nie mamy kompletnie wpływu. One się po prostu zdarzają, przychodzą do nas i na to nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, żeby nauczyć się różnych rzeczy, których dzisiaj nie umiemy, po to, żeby te umiejętności się zwiększyły i żeby te problemy się stały łatwiejsze do rozwiązania. Bardzo Ci polecam takie podejście. Polecam Ci też książkę tę, Najprostszy podarunek. Właśnie się dzisiaj nim z Tobą dzielę. Napisał ją Stefanos Xenakis. A teraz naciśnij tu, zasubskrybuj szybciutko mój kanał i do zobaczenia w następnym filmie.